Mamy ten piękny zamek. Jedziemy na drugie jezioro właśnie. Siemanko, nasz ostatni dzień na Słowenii. Jedziemy właśnie na jezioro Bochni, czy Bochni? Nie wiemy do końca, jak to się wymawia, bo to jest Bochyn i J na końcu. No, ale właśnie tam jedziemy. Tam jedziemy. Też żebyście wiedzieli, dla wielu osób tamto jezioro właśnie jest najlepszym jeziorem na Słowenii, a nie to, które właśnie teraz mijamy, czyli jezioro Bled. No bo ono jest bardzo komercyjne, my staliśmy 40 minut chyba staliśmy w korku, żeby w ogóle dojechać do tej miejscowości. No. Na trasie. Ale moim zdaniem widzieliście już odcinek z tego jeziora, widzieliście co tu się dzieje. Dla mnie to jest po prostu przepięknie. Kolor wody przez skały wapienne, które po prostu to otaczają w tych górach i tak dalej, jest cudowny. Właśnie przypomina mi taki kolor wody, jak mamy na przykład w Tajlandii. Tam też kolor wody jest przez to właśnie, że są te wapienie. Trochę przesadziłeś. No jak z drona tak wyglądało. No z dołu tak nie wygląda, ale z drona tak wyglądało. Okej. No, dobra, aż tak nie jest, ale jest podobnie. Przynajmniej na zdjęciach tak wyglądało, jak robiłem. Jak widzieliście na moim Facebooku albo Instagramie, to mogliście zobaczyć. A jak nie, to zapraszam. Powiedzcie, że ten kolor wody nie jest piękny. No jest, ale to nie jest jak w Tajlandii. Ale jest piękny. Jezioro Bled jest najbardziej popularne, ale Bochni, na które jedziemy, jest największe i najgłębsze. Dokładnie tak. Do tej pory, jeśli... O, nie patrzcie na ten syf z tyłu. No, właśnie. Do tej pory zobaczyliśmy właśnie jezioro Bled, zobaczyliśmy wąwóz, zobaczyliśmy, nie pamiętam jak on się nazywał, Też nie pamiętam. Zobaczyliśmy jaskinię, największą tutaj i największą w Europie. Jest po prostu cudowna. Jeśli jeszcze będziecie tu, jest tak wyjątkowa, że musicie tam. Ja naprawdę, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, widziałem już duże jaskinie i ładne, ale ta naprawdę robi wrażenie takie, że bardzo się cieszę. Niesamowite, jak natura potrafi być wspaniałym architektem. To jest niemożliwe, że po prostu jakikolwiek najznamienitszy architekt coś takiego wymyślił i stworzył, a natura takie rzeczy potrafi tworzyć. Tak. No i później ten zamek, który jest też największym zamkiem w skale na świecie, jest w rekordach, w księdze rekordów Guinnessa. W środku, tak, w środku. Jak to kogoś interesuje, to może sobie iść do środka zobaczyć. Ale jak chcecie zobaczyć sam zamek, nie musicie wykupywać w ogóle wejścia i zobaczyć go z zewnątrz. Możecie sobie tam zjeść obiad. Wcale nie drogi, bo jak na takie miejsce wcale nie było drogo. Nad jeziorem tutaj było dużo drożej na przykład. Ale widok cudowny. I mam nadzieję, że to, co pokażę wam dzisiaj, też będzie super. No i jesteśmy nad największym jeziorem w Słowenii, jezioro Bochni. To jest pięknie. No to jest cudownie, bo jest górami tak otoczone. Wow, ale w ogóle jaka woda. I dobra, to gdzieś tu może się zatrzymamy. Tak, zatrzymujmy się, no. To trzeba zawrócić. Witam i powie, że nie warto tu przyjechać. Wow. Wiecie, co jest lepsze w tym jeziorze właśnie w porównaniu do tamtego? Że tu są właśnie te góry. I to robi taki klimat. Jaka woda czysta tu jest. Znaleźliśmy taką fajną miejscówkę, jako takiej wielkiej skały, gdzie można się powspinać, bo są liny pozakładane, tam się ktoś wspina akurat. Przy samym jeziorku zamówiliśmy sobie dla dwóch i chyba przesadziliśmy. Takie tam... No może na wynos dają. No, oby. I przy samym jeziorku. Ale jak to dalej wygląda, zaraz tam podejdziemy, ale najpierw musimy pokonać to. Ale super wygląda. I na deserek najbardziej popularne ciastko tu właśnie stąd. Ja już jadłem raz, było bardzo dobre, ale jeszcze nie. Na fladze widzicie Triglav, czyli najwyższy szczyt na Słowenii.
Ale nie odpuszczam. Nie odpuszczam. Dobra, że przyszliśmy sobie na szybko popatrzeć, bo Ala się chciała wykąpać właśnie. Chce sobie, Właśnie, sprawdźmy, czy jest ciepło. chce sobie skoczyć na główkę. Jak z śniardami, szczerze mówiąc. No, czyli nie ma źle. Podziwiam te dzieci, jak one... No i dobra, teraz do osób, które tutaj były. Dajcie znać, które jezioro wam się bardziej podoba. To czy Bled? Kolor wody tutaj to jest normalnie szok. Zdjęcia urobione, piękne. Warunki sprzyjają niesamowicie. Ale czas się zbierać. Lecimy dalej. To miejsce bardzo, bardzo na plus. Godne polecenia. Szóste, świetne miejsce odwiedzone. Ale mam czerwony nos. Skakuje mi chrostka. Mniejsza z tym. Podczas tych 3 dni i po prostu każde przebija kolejne. To jest fajne. Gdzie jest Ala? To jest fajne, ale zgubiłem Ale. Nie wiem. Jeszcze raz przyjeżdżamy w ogóle. Musiałem wam jeszcze raz pokazać. Ej, czemu nie lecimy? Kolejne miejsce na naszej mapie to jest Zelencji rezerwat przyrody. Czy się mówi inaczej? Czy mówi się inaczej? No, tego nie wiemy. Że Park Narodowy. Park Narodowy to jest. No. Nie, Park Narodowy to jest ten Triglavski. No. Ten jakby duży tutaj, gdzie już wcześniej byliśmy. I się poruszamy po nim, tylko to jest inna część po prostu. Tak. No dobra, no mniejsza z tym. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć coś pięknego, co wam zaraz chcę pokazać. Wiesz, co mi to przypomina? W Nowej Zelandii to... No. Ale żeby specjalnie tu przyjechać, to nie wiem, no bez sensu, żeby było, ale jak chcesz. I prawdopodobnie ostatnie miejsce, które odwiedzamy i później ruszamy w trasę. Znaczy już jesteśmy praktycznie w drodze do Polski. Jest jezioro Jasna. Ej, nie wziąłem drona. A czekaj, a ja nie wiem, czy to jest na pewno to jezioro Jasna. W każdym razie to jezioro Jasna, do którego jedziemy, to jest sztuczne jezioro. Nie, to jest to, na 100%. No to okej, ale chodzi mi o to, że to jest sztuczne i to jest w Krańska Gora się nazywa miejscowość. Krańska Gora i to jest takie trochę jakby, tak ponoć, to jest takie zakopane Słowenii. Chodź, weźmiemy tego drona, żeby tam zdjęcie przy tym moście. Jak zwykle. No i tak wygląda to jeziorko. Ono ma dwie takie części, bo tam jest druga. Ja zresztą zaraz wam to lepiej pokażę. Ale bardzo ładnie też. Po drodze znaleźliśmy fajny punkt widokowy. Oj, to są fajnie szczyty opisane. Przydałoby się troszkę podsumować naszą podróż na Słowenię. Chociaż podróż to trochę dużo powiedziane. No, naszą wycieczkę. O, to była wycieczka. Chociaż wycieczka, której wakacjami nazwać za bardzo nie można, bo nie mieliśmy na nic czasu. No, tylko jeździliśmy od miejsca do miejsca i chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć. No ja uważam, że zobaczyliśmy trochę. Nie ma co ukrywać. Oczywiście mogliśmy więcej. Ja uważam, że za mało zobaczyliśmy, ja czuję niedosyt. O, ale to może dobrze, bo jeszcze trzeba będzie kiedyś się wrócić. No jakbyśmy wszystko zobaczyli, to już by nie było tak fajnie. A
W sumie co takiego fajnego puściliśmy? No Dolinę Logarską bardzo chciałam zobaczyć. Jezu, Wally, jak to się mówi po polsku? Tą rzekę Socza. No. Socza chyba się ona nazywa. Socza? Socza. Socza Wally się nazywa to miejsce. No, jeszcze parę takich miejsc. No ale ogólnie z takiego top 10, no to z jakieś 7 miejsc zobaczyliśmy chyba, nie? Czy nie? Nie wiem, co jest top 10. No przecież ty tam czytałaś. No to nie. To zobaczyliśmy. Nie? Zależy, ale każdy ma inne top 10. To ja nie wiem, no, czytałam kilka różnych, więc... A No każde dobra. było inne, no nieważne. Moim zdaniem ostatnie 3 odcinki, które właśnie nagraliśmy ze Słowenii, były naprawdę spoko pod względem tego, że pokazaliśmy, jak ładny jest to kraj i co można tutaj zobaczyć, jadąc na wakacje lub po prostu na wycieczkę. Ale polecam zdecydowanie dłuższe wyjazdy niż my byliśmy, bo Taka bieganina troszkę. strasznie, no. I też pamiętajcie o rezerwacji kempingu, To przede bo wszystkim. uwaga, my wieźliśmy namiot z Mazur na Słowenię, jeszcze wzięliśmy butle, materac, Butle jeszcze... używaliśmy 2 razy. No, 2 razy użyliśmy. Butla się przydała. A zgadnijcie, ile razy użyliśmy namiot? Bo po prostu my mamy Zero. tak wygodny samochód, że się nie opłacało rozkładać. To prawda, no bardzo się wygodnie spało. Spaliśmy po 11 godzin w samochodzie, No. wyobraźcie to sobie. Ja normalnie w łóżku tyle nie śpię, co spaliśmy tutaj w samochodzie. Nie, ale tak naprawdę, no jeżeli były miejsca na tych kempingach, to byśmy spali, ale No. jak sprawdzaliśmy, to miesiąc do przodu zarezerwowane wszystko. Pamiętajcie o tym po prostu. I to jest bardzo ważne, no. Ja jestem naprawdę, byłem bardzo zaskoczony, że aż tyle osób, albo tyle osób przyjeżdża tutaj, albo po prostu nie mają tak mało kempingów. Bo to też może być to, że po prostu Może. brakuje. Ale na pewno fajnie jest na takim kempingu, bo to jest taki camping life, w ogóle taki fajny No klimacik. zdecydowanie, no, ale powinno być ich dużo więcej, skoro mają cały czas takie obłożenia, no. Wiesz, my też dużo nie szukaliśmy, nie ma co tutaj Ktoś szuka mówić. pomysłu na biznes? Kemping na Słowenii. No. Już macie w sezonie duże pieniądze. Bo taki kemping to też nie jest tanio. Jak chcecie tam wjechać swoim namiotem, to płacicie od osoby 10 albo 15 euro. Nie, to są najtańsze. To najtańsze, są no to mówię, najtańsze, no. A były jeszcze dużo droższe, więc no naprawdę... No, No Europa jest droga, no nie ma co mówić, no. Chociaż w sumie w porównaniu do Polski. w Polsce ciekawe ile kempingi kosztują. Byliśmy w kempingu w Polsce? Nie, znaczy byliśmy, ale nie pytaliśmy o... Aha, no tak. No, nie wiem. Za parę dni wracam do Tajlandii. Odżyjesz. Nie, no fajnie. Naprawdę spędziłem fajny czas w Europie. Bardzo szybko minął ten miesiąc. Bardzo... 3 tygodnie byłeś. 3 tygodnie? A nie miesiąc? Nie no, aha, poczekaj, Przecież 3 jeszcze tygodnie najbliżej my byłem. się widzieliśmy. No, najbliżej jeszcze byłem. Tak, racja. Także racja, miesiąc racja, i racja. tak bardzo fajnie minął, bardzo fajnie, ale bardzo szybko przeleciał też, bo był intensywny. Ale nie narzekam, bo było naprawdę świetnie. Teraz czeka mnie dość długa trasa do Tajlandii. Będę w sumie leciał 3 dni. Teraz połączenia do Tajlandii są bardzo drogie. Historię kupna mojego biletu opowiem Wam już, jak będę leciał. Ale zwiedzę troszkę po drodze. Zdecydowanie zwiedzę, bo podróż mi zajmie tyle, że zobaczycie z tego pewnie 3 odcinki. 3 odcinki z każdego innego kraju. Także to będzie wesoło. Trochę zaliczę. Już nie przedłużajmy, my wracamy do Polski, bo jutro mamy nasze spotkanie autorskie. Dokładnie tak, a Wy to będziecie oglądać już dzień po nim, bo to będzie chyba w niedzielę ten odcinek. No ale wstawisz chyba coś, znaczy nagrasz chyba coś. Tak, takie... wstawię coś na pewno, zobaczycie w któryś dzień w przyszłym tygodniu, zobaczycie na pewno co jest z tego spotkania autorskiego, jak to wyglądało, jak nam wyszło. Jeżeli będzie wszystko dobrze, to myślę, że w przyszłym roku jak przyjedziemy na wakacje, to zrobimy więcej takich spotkań, żeby każdy mógł wpaść, pogadać Tak, jak i się pośmiać będziecie razem. zainteresowani. Dokładnie tak. Dobra, dziękujemy, że oglądaliście Słowenię. Dla nas świetny czas. Mam nadzieję, że Wam się też odcinki podobały. Jak Wam się podobały, zostawcie subskrypcję i coś po sobie. Dzięki. Yo.